A ta się bardzo mega fajnie tutaj w nich bije. No. Dobra, jednego oddziału się pozbyliśmy. Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego filmiku z Total War Warhammer 3. Tym razem gramy Noctuliusem, czyli Flota Grozy, no hrabiem jakby nie patrzeć. Gramy na poziomie legendarnym 20 tur, tak jak w naszej serii tutaj jest. Jeśli chodzi w ogóle o niego, on ma bardzo właśnie efekty frakcji, czy tam efekty lorda, wszystko pod kolosów, czyli te jednostki. On też również jest na tym kolosie, więc może dlatego tak to wygląda. Jest to dosyć taki nietypowy, bym powiedział, bohater. Tym bardziej chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że zmieniam trochę jakby sposób prowadzenia tych filmików 20 tur. Będę też dużo więcej może mówił, tłumaczył, planował na przykład, żebyście wiedzieli mniej więcej, co się tam będzie działo w tym całym filmiku. Jeśli chodzi ogólnie o sposób grania tą frakcją, to jest dosyć trochę taki, powiedziałbym, nietypowy. Z tego względu, że po pierwsze to on ma cmentarzysko galeonów, czyli po prostu tutaj na środku mamy taki wir, takie morze przy morzu. Jest to trochę dosyć daleko jakby od naszego bohatera, którego mamy na samym początku. Jeśli chodzi o technologię, zastanawiałem się, czy trochę nie zmienić taktyki, bo w większości zawsze szedłem właśnie w te tempo uzupełniania strat. Może zrobimy dwa inne sposoby. To weźmiemy, ale potem weźmiemy to, żeby zwiększyć zasięg automatycznie jednostkom strzelającym. Jeśli chodzi o jednostki strzelające, no wybrzeże wampirów się tak naprawdę na tym opiera. Z tego względu, że oni piechotę mają dopiero taką lepszą na bardzo późnym etapie gry. Więc jeśli byśmy mieli tak naprawdę iść w samą tą słabą piechotę, po prostu byśmy przegrali pierwszą już lepszą bitwę. Musimy też zacząć jakby wskrzeszać jednostki, ale wybierać je tak trochę z rozwagą, żeby nie jakby rekrutować jakiegoś dziadostwa. Ja będę miał plan taki ogólny, że najlepiej jest obejść te całe kółko, tak mi się chociażby wydaje. Porobić coś takiego jak zatokę, bo oni mogą robić takie zatoczki, dzięki którym otrzymują na przykład złą sławę, otrzymują pieniądze, jakiś tam rozwój, szybciej tempo na przykład tego technologiczne. Tak samo mamy właśnie te mapy, które warto potem zbierać, tylko najlepiej sobie puścić jakiegoś tam lorda, ale wydaje mi się, że to dopiero gdzieś może 20-30 tura. Więc zaatakujmy może pierwszego wroga na morzu. Jeśli chodzi o toczenie bitew, teoretycznie powinno się je toczyć normalnie. Z prostego względu automat będzie dla nas niemiłosierny, jeśli chodzi o walkę. Tym bardziej, że mamy tutaj w większości elfy, więc tą armię trzeba, wydaje mi się, na pewno oszczędzać. I tak samo wymieniać tą armię. Tak naprawdę te jednostki tutaj są takie jednostki, które są najlepsze na sam początek, dopóki nie będziemy mieć bandy pokładowej, czy tam artylerii pokładowej, nie wiem jak oni się tam dokładnie nazywali. Bo tamte jednostki mają bardzo duży zasięg, bo aż 270, mamy dużo perków, jakby takich umiejętności, których technologicznie, czy tam u bohatera możemy zwiększać jeszcze ten zasięg. Na to też warto zwrócić uwagę. Tutaj mamy nawet taki nie najgorszy teren, bym powiedział, że możemy tutaj dosyć szybko przesunąć te jednostki i zacząć gdzieś tam oszczeliwać. Te jednostki warto gdzieś tam chować, powiedzmy, albo mieszać, żeby te szczelce mogli jakoś tam się zamieszać w tej całej sytuacji. Wydaje mi się, że jeden taki z większych minusów tego bohatera jest to, że on potem otrzymuje tego kolosa, on stoi na tym kolosie. I to jest minus, bo go można bardzo łatwo ustrzelić, a walczymy na terenach elfów, gdzie są sami prawie łucznicy. Więc no jest, wydaje mi się, trochę lipa, więc tego bohatera trzeba gdzieś tam ochronić, trzeba gdzieś uważać na niego. Dobra, tu mamy gościa, który nam bonusuje jakby jednostki, rzuca jakieś granaty, widzę pociski, ok. Dobra. Te jednostki możemy trochę do przodu wychylić. Musimy na pewno tą konnicę ustrzelić. Oni widzę dosyć szybko tutaj maszerują, chłopaki. Dobra, tu już nam widzę strzelają. Tam kawalerię musimy uważać na pewno, bo
będzie trochę lipa. Coś tak czuję. Dobra, nasze jednostki już by mogły tutaj chyba zacząć strzelać trochę. Dobra, tutaj musimy już ich trochę cisnąć. Będą nas dosyć mocno obijali. Dobra, nasze jednostki strzelające coś się chyba pomieszały i coś z tego tutaj widzę nie wyszło. Dobra. Pamiętajcie, że te jednostki jakby z piechoty od razu, one są dosyć słabe. Naprawdę dużo nie robią. Musimy bardzo uważać na te jednostki takie strzeleckie. Dobra, ta kawaleria jest akurat tutaj dosyć mocna od nich. Więc warto ją tam gdzieś atakować, ile wlezie. Ale faktycznie warto jest się skupić, żeby powybijać im. Aha, ta jednostka tutaj się widzę coś zwiesiła. W ogóle te jednostki strzelające coś tu nie ogarnęły tematu. O, troszkę to mi nie wyszło, widzę. Dobra, to nasza jest gwardia głębinowa, to są najmocniejsze jednostki piechoty, jakie oni w ogóle posiadają. One są naprawdę mocne. Bardziej, że jeszcze dużo buffów możemy im tam gdzieś ogarnąć. Dobra, ci powinni tutaj strzelać. Jak widzicie, nietoperki coś tam poblokowały tą armię. Jak zaczniemy już strzelać po tych jednostkach, to już jest łatwiej zdecydowanie. Dobra, tu musimy ciągle debuffować ich, ile wlezie. Dobra, te jednostki się już tutaj widzę kruszą. To jest właśnie tak, jak mówiłem, najmocniejsza jednostka. Na niej musimy mega polegać. Na początku jest czasem ciężko, jeśli właśnie wróg gdzieś tam posiada kawalerię, to może nas bardzo szybko posprzątać. Akurat ten bohater ma bardzo dobre czary, więc tutaj musimy się mega wspierać na tych czarach. No trochę większe chyba straty miałbym niż automat. Choć automat strasznie bardzo obija nam ten kolosa. Więc na to trzeba gdzieś tam zwracać uwagę. Na pewno. Dobra, możemy gdzieś tam już powoli pałaszować tego bohatera. Dobra, tu widzę jeszcze te jednostki łuczników, coś tam starają się walczyć. Możemy już tego bohatera gdzieś mu tam obijać. I zaraz będzie tak naprawdę koniec tej walki. No trochę otrzymały za duże obrażenia tutaj nasze te jednostki. No trochę to po prostu nie wyszło. Tutaj warto by też było mieć już jakieś działa, ale oni akurat to bardzo dział nie mają na początku. Działa robią największą robotę. Dobra, tu możemy trochę przyspieszyć, żeby nie marnować czasu. Bardziej, że walk będziemy prowadzić dosyć sporo. Też z tego względu, żeby osoby początkujące mogły się w razie co nauczyć jakiejś taktyki. Tu akurat nie wyszło za specjalnie tak, jak to chciałem. Ale no zdarza się też, nawet najlepszym. Dobra. Niska skuteczność. Przeciwko pojedynczemu oddziałowi. To dawaj. Niech go to tam obija, będzie go to też tam chyba stopować. Możemy jeszcze na nich sobie rzucić, niech też tam ich powybija. Jeśli chodzi o czary, no w późniejszym etapie gry ten bohater jest mega mocny i na tym trzeba się mega opierać. Tym bardziej, że to najlepiej działa wtedy, żeby gdzieś zebrać grupę piechoty i masówkami ich po prostu rozwalać, eksplozjami. On też posiada taką otchłań. To jest mega mocny skill chyba ciemności, cienia, nie wiem, cienia albo ciemności, no nie wiem jak zwał, tak zwał. Tutaj straciliśmy dwie jednostki, ale no powiedzmy, że w miarę jest to do przyjęcia. Mamy złą sławę, możemy sobie wziąć uzupełnienie strat trochę.
Wszystko jest ważne bardzo od terenu, jeśli gramy tą jednostką. Musimy naprawdę dobrze się ustawić. Bo jeśli gdzieś tam się źle ustawimy, no może być po prostu ciężko całej kampanii. A jak stracimy tą podstawową armię, no to już jest automatycznie całkowicie ciężko. Dobra, moim zdaniem nie ma co szturmować tego dużego miasta, bo nie mamy za bardzo jednostek, które dobrze szturmują. Więc zdecydowanie odpada. Dobra. Jeśli chodzi o budowanie, budujemy sobie właśnie w naszym jakby głównym bohaterze. Mamy takie zasady hordy. Warto zbudować rozwój na przykład załogi jako pierwsze i ewentualnie to jako pierwsze. Z prostego względu. Rozwój załogi na początku jest tu bardzo wolny, więc wtedy może być tak, że mamy dużo kasy, ale nie mamy co z tym zrobić. Więc to jest zła ścieżka. Raczej lepiej mieć możliwość wybudowania czegoś, a nie mieć kasy, bo kasę zawsze sobie gdzieś tam postaramy zdobyć. Lądujemy to i będziemy sobie lecieli tak kółeczko, tak jak zapowiedziałem to na początku. Będziemy tworzyć zatoki piratów, też wam potem pokażę, wytłumaczę, o co w ogóle w tym chodzi. Je można tworzyć po prostu w miejscach bardzo przy wodzie. No tak jakby takie porty to są, nie? No jak to zatoki. Dobra. Możemy sobie zaatakować te elfy. No, tam był problem, bo ta kawaleria w nas trochę wjechała i no trochę się zrobiło zamieszanie. Możemy zrobić to na automacie, bo i tak będziemy trochę szli sobie. Warto niszczyć te osady. I jedna ważna zasada. Wydaje mi się, że to jest dosyć dobre. I dobry pomysł to jest. Jak niszczymy te osady, warto, żeby te słabe frakcje, które nie są jakby głównymi, na przykład, żeby nie Tyrion zabierał nam te osady, tylko te słabsze frakcje, bo będzie nam łatwiej później na przykład zatrzymać te słabsze frakcje niż na przykład takiego Tyriona, nie? To nie Tyrion Lannister jak coś. Dobra, tu na razie nic nie rekrutujemy, bo nic ciekawego nie ma. Możemy sobie na przykład podnieść poziom tego. Jakby hordy. Tutaj w ogóle na okresie 20 tur wydaje mi się, że możemy zajść dosyć daleko, wysoko i mieć już fajną armię stworzoną, o ile jej po prostu nie stracimy po drodze. Obleganie miast tymi armiami na początku jest bardzo ciężkie, bo też, tak jak mówiłem, walczymy na elfy. Elfy posiadają dosyć sporo łuczników, więc to robi problem. Dobra, do wioski nie dojdziemy. Sorry, jakaś noc mnie swędzi. Musimy sobie podejść najbliżej jak się da, żeby potem nie tracić większości ruchów. I rekrutujemy właśnie tą bandę artyleryjską zombie z muszkietami. Czasem też warto sobie zrekrutować. Obrona w zwarciu. No właśnie, mają więcej obrony w zwarciu, a na tym nam teoretycznie zależy. Tutaj warto sobie wziąć zasięg na ruchu, albo po prostu tempo uzupełnienia strat. Ja sobie pójdę akurat w to. Pójdę trochę nieszablonowo. Grałem już kiedyś tą frakcją i trochę inną ścieżkę jakby obrałem. Obrałem ścieżkę w tą stronę, ale to się nie opłacało po prostu. Więc zdecydowanie iść w tą stronę. Dobra, pójdźmy kolejną turę. Możecie też dać mi znać w komentarzach, co myślicie o prowadzeniu właśnie tego filmiku w taką stronę. To tam gdzieś więcej będę dopowiadał, gdzieś tam więcej tłumaczył tych kroków. Może to będzie też bardziej przydatne dla niektórych osób, bo też mi troszkę na tym zależy. Fajnie sobie zobaczyć jakąś w miarę dobrą rozgrywkę, ale też warto, żeby wyciągać z tego jakieś wnioski, nie? Dobra, teraz mamy tempo uzupełniania strat już lepsze, więc jednostki będą faktycznie szybciej się uzupełniały. Tu mamy słabą osadę, więc wydaje mi się, że zrobimy też ją na automacie. Żeby po prostu zaoszczędzić czas, bo będziemy toczyć jeszcze naprawdę duże, mocne bitwy. Więc lepiej zaoszczędzać czas na takie właśnie, lekko mówiąc, pierdołki. To jest ważne, żeby też na tym bohaterze iść w to górne rzeczy, bo tutaj mamy bardzo fajne rzeczy właśnie werbunkowe, uzupełniania strat, plądrowania. No a na tym się opieramy. No, piraci muszą po prostu plądrować. To jest bardzo fajny czar, bo przyzywa bandę altaryjskich zombie na drugim poziomie, więc warto go od razu ulepszyć na drugi. Na pierwszym mamy tam majtków, więc to jest bardzo słaba armia, ale czasem się też przydaje jakieś tam taką lekką, więc można powiedzieć zapchaj dziurę. Żeby po prostu mieć jakąś tam dodatkową armię, którą po prostu stracimy, ale po prostu ona jest. Dobra, tu musimy teraz coś wybudować, potem możemy mieć utrzymanie w tempo uzupełnienia strat. Pójdziemy raczej w tempo uzupełnienia strat, bo
nim jak się gra, non stop się walczy po prostu. Idziemy, mamy walczy. Czasem jedynie gdzie będziemy na przykład niszczyć te osady, automatycznie tracimy ruchy, więc jest wolniej. Pamiętaj, żeby zawsze też robić tryb obozowania, żeby po prostu bardziej sobie regać tą armię, albo po prostu ją regać, bo w niektórych terenach będziemy mieli spaczenia, chociażby chyba u Slanesza. Jak sobie zajdziemy, zobaczymy, czy Slaanesh w ogóle przeżyje. Dobra, tu niestety nam brakło trochę ruchów, ale to nie szkodzi, nic nie ucieknie. Tutaj tak będziemy robić zatokę, bo to jest tak naprawdę blisko właśnie wody. Więc zobaczycie, o co chodzi z tą zatoką. Tu na razie nic nie będziemy werbować. Tu możemy sobie albo poczekać na ten poziom, albo dać na przykład utrzymanie armii. Choć utrzymanie armii nie jest jakieś takie strasznie drogie, więc na razie sobie po prostu poczekamy. Niech tutaj się to nam rozwinie na ten wyższy poziom, żeby szybciej się dostać do lepszych po prostu jednostek. Ewentualnie możemy sobie zrobić tak, że idziemy sobie w tą ścieżkę i żeby można rekrutować na przykład bandę artyleryjskich zombie i zrobimy sobie na przykład taką fajną armię. Gdy toczymy jakąś większą bitwę, a mamy w całej armii na przykład większość strzelających, na przykład nie wiem, 17-15 jednostek strzelających, warto jest albo puścić bohatera do przodu, albo zrobić na szybko, zrekrutować drugą armię, wskrzesić na przykład samą piechotę majtków takich najgorszego sortu, żeby po prostu zatrzymać te mocne jednostki. Choć na wysokich poziomach trudności komputer będzie się starał raczej nam ubić tych strzelających, więc na to warto też zwrócić uwagę. Dobra, tu możemy sobie to zniszczyć. Dyscyplina bierna. Utrzymują szał. To wydaje mi się, że damy im. No i tutaj możemy zrobić tą zatokę piracką. Co zrobimy teraz? Okej. Tutaj znowu odpoczywamy, żeby sobie regnąć armię. Osłabienie wroga to jest bardzo fajna rzecz, warto sobie ją wybrać. I tu możemy wybrać dwa rodzaje budynków, na przykład na złą sławę, na pociąg werbowanych lordów, właśnie na bohaterów, ewentualnie właśnie spaczenie. Ewentualnie jeszcze mamy dodatkową rzecz, to jest właśnie tempo badań, przychód z handlu, przychody i to. Ja zawsze wybieram często to, bo to się przydaje i szybciej mamy też badania technologiczne. To naprawdę się przydaje. I w następnej turze też powinniśmy tutaj chyba mieć te jednostki, mi się wydaje, więc na razie nic nie rekrutujemy. Rekrutować warto też czasem, jeśli chcemy już na przykład zaatakować dane miasto, coś tam. Te miasto będziemy musieli chyba zniszczyć, bo ono jest bardzo takie szerokie. Tutaj się potem nie będzie dało przejść i możemy stracić chyba ruch na tym. Więc byśmy musieli jakby splądrować je dwa razy, choć tutaj też można zrobić chyba zatokę, bo to jest bardzo blisko morza. To jest w ogóle taki ciasny przesmyk, to tak to nazwać. Dobra. Twierdzę, wydaje mi się, że będziemy brać na automacie, bo no ciężko jest tą frakcją gdzieś tam walczyć, jeśli chodzi o to. Obrażenia przebijające. Tu właśnie teraz jest dylemat, bo obydwie jakby te rzeczy są dosyć fajne. Ale chyba wejdziemy w ten zasięg 10%, bo 10% będziemy mieli tyle, co elfy mają, na przykład. Mamy 145, otrzymamy jakieś 15, mamy 160, a elfy mają, a dobra, te akurat mają 180. Ale to zawsze jest skrócony dystans, pamiętajcie, że walczymy samymi takimi jednostkami strzelającymi, więc no to jest, wydaje mi się, ważne. Dobra, możemy sobie zrekrutować takie badziewie samo. I po prostu jak będziemy atakować te miasto, to będą pewnie dosyć średnie straty, albo wysokie nawet. Średnie. Okej, weźmy to na automacie i zniszczmy to po prostu. Tak, żeby mogliśmy potem przejść w następnej turze. Armia dosyć szybko się rega, więc tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Okej. Też staram się zaoszczędzić czas w niektórych miejscach, bo no, będziemy mieli, wydaje mi się, w późniejszym etapie, jak będziemy już gdzieś tutaj, może w połowie, walkę z takimi dosyć mocnymi jednostkami, gdzie faktycznie będziemy mogli dostać trochę lekką więc po tyłku. No dobra, my nie możemy rekrutować, ale moglibyśmy wymienić na przykład tą armię trochę. Ja usunę te dwie jednostki tutaj. Usunę też te dwie jednostki tutaj. Zrekrutuję sobie 4 jednostki tego po prostu. Dobra, tu możemy potem iść już w tempo uzupełnienia strat. To by było warto jednak chyba wybrać. I tak tutaj będziemy mieć potem słabą wioskę do podbicia, choć tam będą już chyba mroczne elfy. Dobra, tutaj bardzo wolno jest ten rozwój.
Dobra, w następnej turze będziemy mogli tam wybudować, więc spoko. Fajnie, że z kasą na przykład dobrze stoimy. To też nam właśnie te zatoczki dużo dają, bo tam jest 200 dochodu. Piraci jako tako nie mają ogromnych dochodów z miasta, więc no zatoczki warto robić. Resztę wydaje mi się niszczyć, żeby dużo splądrowania gdzieś tam kasy ogarniać. To jest po prostu moja taktyka, a w większości ona się sprawdza, więc też gdzieś tam staram się wam tłumaczyć, jak mniej więcej warto byłoby zagrać, chociażby danymi frakcjami. Tutaj wydaje mi się na razie nie ma co się ładować, bo tam można bardzo szybko się przejechać, bo tam jest ich po prostu dosyć gęsto, a tutaj na spokojnie na obrzeżach możemy sobie gdzieś tam chodzić, rozwalać i nic się po prostu nie będzie działo. Dobra, tą jednostkę wymienimy za tą, nie za tą, za tą. Te jednostki są dużo lepsze, mają po prostu dużo większy zasięg, dużo mocniejszy strzał i nawet, nie, liczebność, dobra, jest ok, to samo. Możemy zrobić tak, tutaj możemy jeszcze coś wybudować na nim. Utrzymanie jednostek, no dobrze, no niech będzie. Teraz nam się regnie armia w następnej turze, zajmiemy sobie te miasto. To są akurat już mroczne elfy, ale wydaje mi się, że i tak warto z nimi tam wszystkimi toczyć walkę. A tutaj chyba, jak dobrze pamiętam, jest zatoczka, które jak widzicie tutaj w miarę idą szybko. To jest też kwestia po prostu automatu jak na razie. Ja po prostu wolę zostawić czas na dłuższe bitwy, bo gdybym toczył tu każdą bitwę, film byłby po prostu ponad 3 godziny, no tak by to po prostu było. A tutaj jest z kim walczyć po prostu. Tylostra ma na przykład trochę inną jednak zasadę, jak sobie oglądaliście wcześniejszy odcinek, no jest po prostu inaczej. Też jeszcze nie toczy wojny z Avelornem, więc Avelorn się jeszcze nie przebił przez garnizon. Zbuduj zatokę. Wtedy mamy też taką ikonkę, że jest zatoka piratów. No te zatoczki też swoje kosztują, ale dają nam też jakby punkty właśnie złej sławy. Te szanty, które możemy potem zdobyć, dają nam bonusy po prostu do przeładowania, czasu przeładowania i do obrony zwarciu. Też bardzo fajna opcja. Dobra, tutaj idziemy tak. Tutaj pójdziemy sobie w strzelanie może. Dobra. Możemy tutaj zrekrutować kolejną jednostkę, to tego wyrzucimy i weźmiemy sobie... Okej, czemu go nie ma? A dobra, to weźmiemy, a nie weźmiemy. Weźmiemy sobie jeden oddział tych, o. Oni są dosyć dobrzy na piechotę. Rzucają po prostu takimi bombami czy coś, granaty. Więc też dosyć fajnie się to sprawdza. Tutaj będzie chyba jest miasto, które albo będziemy po prostu oblegać, bo będzie chyba ciężko je zdobyć. Mroczne elfy mają, no ogólnie elfy mają dosyć dobre jednostki do obrony miast. Tak mi się chociażby wydaje. Nawet właśnie te początkowe już są znacznie lepsze niż większość frakcji, co posiadają. No, tu jeszcze bohater siedzi. Dobra, to niech siedzi. A nie wiem, czy tam zatoki nie będzie można postawić. Dobra, tu widzę z kasą krucho trochę. Dobra. Ale zaraz zaczniemy tutaj może plądrować miasta Slanesha. Miasta chyba Slanesha są bardzo tak w środku, więc tam chyba nie da się zatoki robić to automatycznie do plądrowania. Tu tak samo chyba zatoki się nie da robić. Szkoda, że nie zrobili na przykład ikonki, że można gdzieś zrobić zatoki. Jest śmiesznie, tak zawsze jakiś to byłby plus dla nas. By się gdzieś tam szybko nie miskliknąć. O, tu nawet dosyć mocną tą armię widzę budują. To zmienimy trochę nasz plan. Chyba. No, zmienimy trochę plan, pójdziemy po prostu tutaj. On jak będzie chciał, to sobie za nami przyjdzie. O, tutaj jest jeszcze Enkari. Oj, 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 i to taką ciekawą dosyć armię już ma. Więc tu musimy trochę ostrożnie teraz stąpać po tej ziemi. Dla jednostek karonat, dobra, to nie, my jeszcze nie mamy za bardzo karonat, więc nie ma sensu. Tu możemy zbudować chyba ten budynek dla kasy. Okej. Dobra. Tak to na razie zostawimy. Mam nadzieję, że Nkari nam nie wypowie wojny, na nas nie zapoluje teraz, bo byłoby troszkę ciężko. Oni mają bardzo szybkie jednostki, więc nasza jakby armia strzelecka mogłaby się szybko sypnąć. Ten widzę idzie w tą stronę. Wyższa czarodziejka. Wypunek.
Weźmy tego nękacza. Teraz jest dobra opcja, żeby wybrać się na podróż. Tutaj. Okej. Zaznaczmy sobie tego nękacza. Niech sobie tutaj płynie chłopak. Warto też takich nękaczy sobie brać właśnie do armii. To są bardzo mocne jakby jednostki w warciu. Mega fajnie się sprawdzają właśnie, żeby zabijać bohaterów. Dobra, Enkari nas lubi? Nie lubi. A dlaczego nas nie lubi? Pobijemy beach, okej. O kurde, tu mocny garnizon mają nawet. Straty niskie. 30 zasięg, 145 zasięg. Dobra, tak niskie to w miarę niskie. Dobra, tu teraz dosyć fajnie zarobiliśmy. Możemy sobie odpocząć. I tak dopiero w drugiej turze uderzymy. To jest bardzo fajny skill, warto go zdecydowanie brać od razu. Nawet nie ma co się zastanawiać nad nim. To jest skill masowy, który bardzo mocno wybija całą armię. Najlepiej właśnie ją skupić w jednym miejscu. Najlepiej to stosować na piechocie, która po prostu w miarę stoi w miejscu, jest już otoczona. Tylko też trzeba uważać na swoje jednostki, żeby ich sobie po prostu nie rozwalić. Dobra, tu już zaczniemy moździerze powoli rekrutować. Tutaj pójdziemy sobie w to i w rozwój. I na razie tak to zostawimy. Ewentualnie możemy zrekrutować jakąś jednostkę lepszą. No nie wiem, tych możemy wymienić. Za tych na przykład. Dobra, i na razie zostawimy chyba tak. Ta armia już jest taka dosyć, powiedziałbym, spoko, przyjemna. Na przykład bardzo dobrze będzie się sprawdzać na elfy. Na Slanesha, którego będziemy musieli za chwilę rozwalić, będzie troszkę gorzej. I dlatego byłoby trzeba przygotować sobie na przykład już taką armię rezerwowej piechoty, która będzie po prostu blokować ich. Nie jest to łatwe. Walka z ogólnie Slanashem będzie trudna na początku, ale on ma jedną armię, ewentualnie półtora będzie miał, nie będzie miał więcej. Dobra, nasza armia jest w miarę wyregana. Możemy wypowiedzieć mu wojnę, on gdzieś tam sobie poszedł. Ale nie wiem, czy on tutaj na zasadce nie siedzi. Ale chyba nie. Mam nadzieję, że poszedł na szybkim marszu. Okej. Dobra. Tu już mamy wyczerpanie, więc tutaj trzeba już na obozie stać. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga rzecz to trzeba wybrać. I kolejną ważną rzeczą trzeba tu zrekrutować drugą armię. Zdecydowanie. Lepiej sobie brać chyba tych admirałów floty, bo oni są po prostu chyba mocniejszymi jednostkami. I są tu też czarodzieje. Widzę, wszyscy są czarodziejami, dobra. Weźmy sobie przemytnika. Weźmy go sobie tak. Skrześmy mu trochę armii. Możemy sobie wziąć tam paru tych ciekawszych panów. Dobra, i teraz proponuję czekać, bo Enkari nas pewnie zaatakuje, więc będziemy toczyć bitwę. Tak, 99%. Chyba że akurat poleciał na szybkim marszu, no to nie będziemy toczyć bitwy. A, nasz Morgul, no właśnie. A to nie jest Morgul, tylko Morgunul. Nękacz, o, będziemy go nazwać Nękacz. Powiem wam, że szybko idzie, mamy niecałe pół godziny materiału. 13 tur jest duży progres, tylko że teraz walki będą się toczyły. Więc teraz musicie się przygotować, moi drodzy, na trochę walki. Ale przy okazji można poznać różne mechaniki walki, więc to jest fajne. Szkoda, że nie mamy akurat jeszcze moździerzy. Moździerze by nam dały dużą przewagę walki ze Slaneshem. Zobaczymy, co tam się w ogóle teraz dzieje. Dobra, nie widzę go, ale siedzi chyba w mieście. Dobra. Chyba się troszkę wyrównały, mieliśmy chyba 140. Dochodem jest różnie, więc tu trzeba uważać. Siedzi tutaj? Nie, on gdzieś indziej siedzi. Siedzi tutaj. Okej. O, walka będzie zawzięta na pewno. Możemy tu bliżej jakoś podejść? A bliżej się już nie da. Dobra. Okej. No to teraz czekamy, aż nas zaatakuje. No, niestety tak musi się wydarzyć i pewnie się tak wydarzy. Ważne, żeby nie wpaść w jego zasadzkę, bo jakbyśmy wpadli w zasadzkę, to nie mamy w ogóle szans tego przeżyć.
To jest rzecz, której się nie przeżyje. Ja akurat wcześniej nagrywałem Enkari, więc trochę znam ich mechanikę walki. Dobra. Straty teoretycznie nie są złe, są takie, powiedziałbym, do przyjęcia. Ale chciałbym po prostu zawalczyć, zobaczyć, jak to faktycznie się potoczy. Tym bardziej, że chyba będzie dla nas akurat fajny teren. To zdecydowanie walczymy. Teren jest bardzo fajny, specjalnie się starałem ustawić gdzieś na moście. Nasze jednostki powinny ich w miarę dobrze ostrzeliwać. Warto byłoby sobie tu jakoś zrobić krąg, tu strzelców tak poukładać. Fajnie jakbyśmy mieli moździerze, ale no niestety nie mamy ich w tym momencie. Gdybyśmy mieli chociaż 2 moździerze, strat byłoby znacznie mniej. Warto pomyśleć, że Kolos będzie tutaj robił trochę roboty, bo on strzela w linii, więc automatycznie te jednostki będą trochę bardziej cierpiały przy tej walce. No, trochę kamera tu bardzo na mnie świeci, to jest słońce. Dobra, może niech będzie tak. Dobra, nasze jednostki za minutę z groszem. Tu jest trochę później. Nie wiem, czy oni chyba przez to nie mogą chodzić, więc możemy tutaj się starać gdzieś tam utrzymywać ten teren. Oni się tak przez nas trochę przebiją, więc jeśli o to chodzi. Ważne, żeby oni tutaj nie ruszyli za specjalnie, ale widzę, że się będą ruszać. No, ten już leci do przodu. Nie, stoi. Mamy jeszcze działo punktowe, też jest spoko. Dobra, możemy tutaj wykorzystać nasze ciekawe jednostki. No, nasza armia trochę będzie tutaj leciała. Powiem wam, że ta walka będzie dosyć fajna. Warto będzie właśnie wykorzystać te jednostki. Te jednostki strzelające będą dużo tutaj robiły. One muszą wszystko zrobić tak naprawdę za nas. Mamy też czarodziei, więc tutaj osobiście się nie martwię i zobaczycie, co tu się w ogóle będzie działo. Będzie to naprawdę imponująca walka. Oni będą czekać na posiłki. Trochę ich tutaj podenerwuję. Oni są dosyć mądrzy, więc nie będą gdzieś tam się starali tą jednostkę znakomicie byłoby wykończyć. Oj, ta jednostka w sumie dosyć średnio wyszło. Ale ta się bardzo mega fajnie tutaj w nich bije. No i zlikwidowała tyle, ile miała zlikwidować. Nasi strzelcy niech bronią. Dobra, idą od nich posiłki, ale oni nim tutaj przyjdą, no to trochę to zejdzie. Dobra, tu widzę, już tutaj chcą się przebijać do nas. Dobra, ta armia to wiecie, jest takie... Jest, bo jest. Ważne, żeby bronić tego tutaj przesmyku. Dobra, już leci Enkari. Będzie straszna rzeźnia, więc trzeba się na to naszykować. Dobra. God's macabre! The dead
Zobaczymy, tutaj musimy czekać trochę. Dobra, tutaj dosyć grubo wyszło. Dobra, jak ten nasz kolos. Ładnie tutaj pobija, ok. A te jednostki trochę nam stoją w miejscu i nic nie robią. Musimy trochę bardziej nimi zacząć ruszać. Dobra, ten niech sobie regeneruje tą manę powoli. Dobra, Harry zaraz tu padnie. Strzelają go tam. Te jednostki też zaczną się teraz sypać, jak on tam padnie. Dobra, zaczęło się tu trochę groźnie robić. Dobra, już niektóre jednostki będą musieć sypać powoli. Dobra. Dobra, musimy interweniować trochę z tymi czarami. Dobra, niektóre jednostki, o, już się poddają. No, były trochę duże straty. Myślałem, że trochę inaczej to wyjdzie, ale on straci całą armię całkowicie, więc... A poza tym za bitwę, wydaje mi się, dostają dosyć sporo kasy. A my nie mamy takiego problemu, bo my możemy sobie zrekrutować w jedną turę całą armię. A on już tak naprawdę jest bez niczego, więc... Dobra, darujmy im. No, mieliśmy straty, no trzeba przyznać. Dużo nam wybili. Ten jeden trochę tutaj nie ogarnął, ale ten 190 ładnie sprzątnął. No bohater to jest miażdżący, nie? Od nich. Trochę tymi strzelcami się poblokowałem, jak mam być szczery, ale było dobrze. Jestem z tego zadowolony mimo wszystko. Straciliśmy ile? 2 oddziały. No jedno na srebrze, to trochę go szkoda. A i głębinowych straciliśmy. O kurde. Nie no, to głębinowych szkoda. No dobrze. No dobra, no to trochę szkoda tych armii, no trzeba przyznać. Szkoda tych głębinowych chyba najbardziej. Ale jak dobrze pójdzie, będziemy zaraz mieli budynek, żeby na 3. poziom. To głębinowych sobie ogarniemy na spokojnie. Ważne, że ten bohater też powalczył, to będzie nam bardziej wierny. Chyba. Stracił dużo armii, to chyba nie bardzo. A nie, głębinowi przeżyli, super. No to taka jedna z najciekawszych tych jednostek. Będziemy mogli teraz moździerzy wprowadzić. To jest bardzo dobry też czar. Taka właśnie masówka z wiatru. Dobra, proponuję jak najlepsze zrobić tego strzelca. Teraz mamy dwie możliwości. Warto byłoby dobić raczej tego bohatera mu tutaj. Armia jest trochę wyczerpana, ale wydaje mi się, że spokojnie damy radę. I to miasto byłoby warto zająć. Dobra, zrekrutujmy sobie takie, wiecie, najgorsze badziewie na razie. Tyle było. A może z tego nie będziemy brali. Jawka, dusz poproszę. Rozkład też jest spoko. Dobra. Dobra, tu możemy sobie go zaatakować. A, tylko tu mu garnizon zaliczy jeszcze. No, garnizon jest taki nie najgorszy, bym powiedział. Ale co tam jeszcze jest? Monetki. Dwie armie je onnity. Dobra, zaatakujmy go i tak.
Nie, no tych głębinowych nie chciałbym stracić, ale tutaj są ci lustrzana straż. Dosyć mocno ma tą kurde armię jeszcze. Dobrze, toczmy tą walkę. Chodź, chwila. Sails! The crew are restless. O, może Send them teraz. down. Dobra, a jaki jest w ogóle ten? Las? Właśnie zalesione, dobra. Może być trochę ciężko, wam powiem. Ale bohaterem postaramy się dużo tutaj ogarnąć tematu. Warto byłoby zbić mu szybko tych bohaterów, to większość jednostek zacznie się powoli sypać. Problem jest to, że to jest las, kurde. To mi trochę nie leży. Oni w lesie sobie dosyć dobrze radzą. A nasi strzelcy mogą różnie sobie tam poradzić. Choć my mamy wzgórze. Spoko, z jednej strony. Dobra, te jednostki, oni nie mają tych. No dobra, oni też czekają na garnizon. Dobra, no to lud. Enemies wail! Pistols loaded! Move, you dogs! Mhm. Dobra, to czekamy tak naprawdę, przyspieszmy to. No oni będą mieć troszkę pod górkę delikatnie, ale to zawsze coś. Od nich jednostki też muszą kawałek przejść. No, wydaje mi się, że się w miarę tam szybko powinniśmy wyrobić z tematem. Bohater to czarodziej, mało pancerza ma, więc możemy automatycznie szybko go tutaj pokonać. Tylko ta armia, żeby w miarę szybko tutaj doleciała. Dobra, tu musimy czekać. Oni widzę już schodzą tymi jednostkami. Oni dosyć szybko biegają. Musimy zdecydowanie zająć się tym kawalerią od nich. Ale to najlepiej, że nasz czarodziej powinien zrobić porządek z nimi. Tak głębinowych to myślę schować trochę, żeby ich nie stracić, bo oni są po prostu już na srebrze, to jest pierwsza rzecz, a poza tym ciężko ich dostać. Na razie. Potem będzie łatwo już. Możemy w razie co tym ich trochę spowolnić. Dobra, oni widzę, że jeszcze przegrupowują. Okej. Dużo jednostek mają obitych, więc one powinny się trochę szybko zbić tam, jak będą tutaj leciały. Dobra, ustawmy ich coś takiego, a bohatera do przodu, jednego, drugiego. Tych tak samo do przodu, jak tylko się da. Musimy uważać tutaj na tą flankę. Jakbyśmy mieli już jakieś moździerze, już byśmy mogli ich trochę tam pałaszować tą armią, ale... Lepiej wykończyć ich teraz, przejmiemy miasto, z miasta dostaniemy kupę pieniędzy. They shall fall! Tych dwóch bohaterów byłoby skupić warto się na tym, na bohaterze jego. Dobra, nasza armia zdąży się tutaj dogrupować. Musimy bardzo polegać na tych strzelcach, oni muszą zrobić pełną robotę. No i bohater, no to są dwie jednostki, które muszą faktycznie wszystko ogarnąć. Dobra, tym to ja bym się do monetki może wpakował bardziej. No on bardzo ładnie rozwala jednostki. Gathering mob! Bones and flesh! Lurching!
A dobra, tych możemy go najwyżej zostawić, może tutaj Fleet, sobie poradzą. Admiral! Don't stop! Ten niech i tam wybija ile wlezie. Im więcej wybije, tym lepiej dla nas. One też nie mają aż tyle dyscypliny, więc... Znaczy no mają po 65 więcej niż nasi, ale... Dobra. Moglibyśmy ich z funtówki tutaj walnąć. Ale wydaje mi się, że oni się ruszą. Czy się nie ruszą? O, ta funtówka, że ta jedna z tych słabszych. Potem mamy jakby więcej tych rodzajów funtówek. Admiral! Dobrze. Mam się fajnie mana zdążyła załadować. Save my sword! Fleet, Admiral! Aye, aye! Dobra, pakuj w tego bohatera tam. Dobra, bohater się schował akurat. Eager to kill! O. Zasięg 200 metrów. Piekielnych jeźdźców trzeba by jak najszybciej wybić. To jest jedyna jednostka... O, tutaj nas atakują, widzę. Dobra, jednego oddziału się pozbyliśmy. To jest bardzo ważne, żeby powybijać te niektóre jednostki. Tym bardziej te jednostki, które mogą nas tam faktycznie coś nam zrobić. Dobra. Zapraszam do bohatera. Dobra, tu już jest bohater pokonany. Transpujmy ich z funtówki. Oj, trochę za późno. Dobra. To widzę, się zbierają. From salt! Dobra. Overboard! Dawać, dawać, dawać. Idą tutaj. Ktoś tu umarł, a bohatera mi zabił. O kurde. A to cwaniak. No co jest z tymi jednostkami, czemu one się nie ruszają? Dobra, ten niech się wycofuje stąd. Dobra, tu już jednostki tak naprawdę są pokonane, więc... Ona się już sypie nawet. Możemy ich tutaj nawalać skillami, ile wlezie teraz. A na nic niech sobie już regenerują. Dobra, no niech wybijają sobie tam ile wlezie. Dobra, zajmiemy sobie te miasto, a potem zajmiemy sobie następne te przy wodzie i tam zrobimy sobie port. No i
Powiem wam, nawet to dobrze wyszło. No szkoda tego bohatera, ale z jednej strony, no tam i tak był sobie taki średni. Nie zauważyłem, jak szybko go zabijali. Skupiałem się bardziej, żeby szybko te jednostki im powybijać i jak najmniejsze straty. No, lustrzana armia, jedna z najmocniejszych od Slanesha, zrobiła dwóch. Dwóch, rozumiecie? No my z tej głównej armii to bardzo nic nie straciliśmy. Te jednostki, które i tak były śmieciem, więc no niestety i tak nic by z nich nie było. Nam chyba bardziej zależy na kasie. Exchange them with plunder. Admiral of the fleet. Dobra, bo tu i tak musimy kogoś zrekrutować, jakby nie patrzeć. No dobra, no weźmy sobie tego mordercę, łupieżcę. Mordercę niech będzie. Blood and gold. Dobra, This serves my miasto bierzemy w takim razie. Count Noctilus reigns. No dobra, straćmy tych majtków, trudno. Utter annihilation. Wipe them off the map. Okej, tutaj straciliśmy bohatera. Boże święty. Admiral of the fleet. The No. dark. O kurde, nasz kolos prawie cały świat. Dobra, to trzeba tak jednak bardziej uważnie z tą walką. Ale my teraz możemy zrobić jedną fajną rzecz, wydaje mi się. No właśnie. Tempo uzupełnienia strat nam teraz wskakuje na ładny jakby proces na 10 tur, 15%, więc armia będzie się bardzo szybko regać. I dodatkowo, moi drodzy, możemy zwerbować królową bez, ale nie wiem czemu. Zwerbować jednostki? Dobra, coś tu się ogarnęło, ale zaraz to ogarniemy. Devour all. Dobra, bierzemy moździerze. Ahoy! Tutaj na razie nic nie bierzemy. Właśnie, możemy tu coś zbudować? Count Noctilus reigns. W sumie możemy tu poczekać na razie jeszcze, dobra. Tu chyba coś jest do zbudowania, nie? Nie, dobra. To na razie czekamy, moi drodzy. Zajmiemy sobie zaraz te dolne miasto i w sumie po Slaneshu ten zaraz chyba skarb wykopię. O, już mogłem go wrzucić na glebę normalnie tutaj. Beg for your life. Slanesh, traktat pokojowy, nie ma opcji. Nie ma takiej opcji, proszę pana. A będziemy musieli stoczyć tę walkę, bo boję się trochę tego kolosa, że automat mi go po prostu zabije. Mimo, że w tym garnizonie tam chyba będzie sam syf po prostu. Taki totalny, który nawet powinien teoretycznie nie dolecieć do nas. No chyba, że będą mieć tych konnych, no ale to... Cmentarzysko Galo. Dobra, panie. To jest bardzo fajny item do zdobycia, więc warto to zrobić, bo uzupełnienie strat. Ej, o, zegar. Zasięg biegania po kampanii 15%, sporo. Dobra, możemy wykopać ten skarb, żebyście widzieli, o co tutaj chodzi z tym skarbem. Jest gdzieś tutaj. O, i otrzymaliśmy na przykład 2000 plus ten. I automatycznie czasem nowa mapa się odklepuje. Więc teraz Morgulem musimy się tutaj wybrać. Jak on sobie tam idzie, no trochę mu tam zajdzie. Ale to są takie dla nas dodatkowe pieniądze na pewno. Może nie stracimy tego kolosa. Nie ma trochę życia. Slaughter the lamb. O, tu mamy Belakora jeszcze, widzę, już się zadomowił chłopak. No dobra, w sumie nic nie tracimy. Buduj zatokę. Slanesh jako tako przeżyje, ale... Ale zaraz tu ktoś tam dojedzie. Przychody ładnie. U nas się armia na spokojnie wyrega. My nie mamy gdzie się śpieszyć. Tutaj możemy sobie wziąć na przykład więcej życia, żeby on miał. On to jest taki dosyć dobra jednostka, dosyć twarda, ale z tym życiem jego jest tak dosyć różnie. Więc warto byłoby raczej tak to zostawić. Kasy nie mamy na co wydawać. Don't be a fool. Nie wiem, czemu się That ruszyć is nie może. forbidden. You are wrong. Chyba przyblokował. Dobra, wyrzućmy go, bo on jest w sumie na razie nam niepotrzebny, a zabiera nam dochód. I am waiting. Dobra. Burn the coast. Tą królową bez, co z tym jest? Nie można zwerbować jednostki. Czemu nie możemy zwerbować jednostki? Ready the river. Coś się chyba zbagowało, chyba musimy być w mieście.
No dobra, no to zaraz będziemy w jakimś mieście. Weźmy sobie jeszcze jeden moździerz. Ja będę się opierał tak bardzo na strzelcach, a jednostki będą po prostu nasi bohaterowie gdzieś tam tankowali przez chwilę. I to jest dobre rozwiązanie. Okej, już mamy 17 turę, nawet nie jest tak źle, wam powiem. Jak na razie nie przegraliśmy bitwy, więc idziemy non stop do przodu. Tutaj Avelon sobie powybija te elfy, co mi jest nawet na rękę. Więc stracimy tego jakby wroga. Tym też ktoś będzie tutaj toczył wojnę. Widzę, że Belakor się tu też zaczął tak zaprzyjaźniać. Możemy sobie wziąć ten traktat. Mamy i tak to jest zbędne. Z Slaneszem też możemy się na przykład już dogadać. Może nam coś zapłaci nawet. O, tutaj dostaliśmy bonus do bandy. Okej, to jeszcze przebijające obrażenia. Noctilus. No, dobra. No i dali 2000, no i spoko. Dla mnie jest bomba. Fear No, możemy sobie iść do przodu. of the damned. Te miasta Belakora mi trochę tak nie leżą, ale Belakora może nie będziemy zaczepiać. On akurat ma trochę dobre te jednostki też, choć poradzilibyśmy sobie z nim. Bez jakichś tam większych, wydaje mi się, problemów. Tutaj możemy zbudować? Jeszcze nie, w następnej turze. Bo jeszcze w następnej. Dobrze. Dobra, ten niech się wybiera tutaj. Fajnie. Command. Możemy coś zbudować, ale w sumie... Poziom to nam to odblokuje, to nam odblokuje. Możemy to sobie wybudować, o. Ewentualnie to... Jak już tak budujemy, to budujmy, nie? Belakor właśnie nie widzę, żeby za nami przepadał. A, bo biliśmy Slanesha. Okej. On tam w większości ma chyba piechotę, więc w razie co, w najgorszym wypadku jest on do rozwalenia. Fajnie to miasto byłoby mu zająć. Warto, wydaje mi się, na początku inwestować bardzo właśnie kasę w naszego bohatera. Przydatne po prostu. Shadowed. Burn the coast. Not try to Dobra, on jest tak średnio zadowolony z naszych jednostek, ale dobra. ruthless. My sobie tylko przejdziemy spokojnie. Belakor, nie denerwuj się. Nothing shall stop me. Nie ma co się denerwować, spokojnie. Choć my mamy teraz mniej czasu, jakby zwerbować chyba tą jednostkę. Nie wiem właśnie, czy ona wskakuje w limit zapasowy, bo nigdy tego tak naprawdę nie sprawdzałem. No, tych mamy na srebrze, może ich zostawimy. Choć kurde, oni są i tak badziewni strasznie. Dobra, wyrzućmy ich. Ready the lever. Ten zasięg mają trochę za mały. Fleet. W sumie to teoretycznie prawie wszystko by można budować. Dobra, ja na pewno będę chciał jeszcze iść w to, no to możemy wybudować. Tu czekamy, w następnej turze będziemy mogli zbudować wyższy poziom. Tam bardzo fajnie można zarabiać tak naprawdę na tym cmentarzysku galeonów. Jeśli zrobimy tam na przykład mocną armię z artylerii, trochę jakichś właśnie szczelców. Jak te elfy będą do nas przypływać, możemy tam bardzo dużo kasy zarabiać. Więc warto te słabsze elfy utrzymywać przy życiu. Przez najbliższy tam czas, żeby trochę sobie kasy pozbierać. Muzyka mi tak mega zajeżdża jakimś takim Władca Pierścieni. Co w ogóle sądzicie o muzyce, dajcie też znać. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Naprawdę warto, dużo ciekawych materiałów się tutaj będzie pojawiać też z czasem. Już też nawet niektóre się pojawiły i ludziom się po prostu podobają. Flotilla of Dobra, tu już mamy ponurego. I will not rest On walczy tylko ze Slaneszem, więc on całą armię tu ma. Więc teraz trzeba by się zastanowić, co dalej. ocean's peril. Dobra, tu już musimy iść w to. Bring Mamy jedną, pamiętajcie, armię, nie jest to dużo, High Elven Archmage. ale nie jest to też mało. Tylko że akurat ponury w większości posiada jednostki typu konnica. I konnica by nam tutaj mogła zrobić problem. Tutaj z tej strony mamy też Bretonię, więc tu też różnie bywa. Teoretycznie najlepiej byłoby się utrzymywać
Albo wybrać na pustynię i tam sobie niszczyć, albo tutaj w stronę jaszczurek, bo jaszczurki w większości mają jednostki piechoty. To dla nas jest akurat super, bo to są po prostu jednostki na piechotę stworzone. Dobra. Chyba, że tego Belakora zaatakujemy. For the forest. Moglibyśmy w sumie mu zabrać te miasto. Nie jest to raczej wyczyn. Command. Możemy zaatakować Belakora. Teraz skazaliśmy się na niełaski niektóre. He gets dead. Już zatokę, okupacja zróbmy na chwilę. Will bow. Count Noctilus reigns. Czemu nie możemy tego oddziała zwerbować? To mnie ciekawi troszkę. Tych wybuchających wydaje mi się, że wyrzucimy. Weźmiemy sobie naszą królowę bez. Mega potężną jednostkę na piechotę się nadaje najlepiej. Możemy coś zbudować, ale czy na bohaterze głównym coś? Nie, tutaj musimy dużo czekać. To możemy dać tutaj te pieniądze, żeby się po prostu nie marnowały. Jeszcze warto byłoby zająć te miasto, tylko że te miasto jak zajmiemy, wydaje mi się, że Belakor może nas tam przechwycić. Ale oko byłoby mieć jakieś te miasto. Warto byłoby się wybrać na Bretonię, tylko Bretonia będzie miała samą konnicę i tu będziemy mieć problem. Już do nas płynie misiaczek. Może go nawet zaatakujemy, zarobimy sobie troszkę jeszcze. Uncontrollable. Że nie martwi mnie, co on ma za armię, bo z nim to różnie bywa. Not your Jest on na shadow. szybkim tym marszu, ale jest w mieście. You are not worthy. Możemy zobaczyć, co on tutaj ma. In my way. O dobra, bo tutaj nie wyszło coś. Zdecydowanie nie wyszło. What's to the river? Dobra. W sumie możemy czekać w mieście. Niech nas zaatakuje. Kurde, moi drodzy, to już prawie ostatnia tura. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. A nasz Morgul, zawsze o nim zapominam, zawsze jak gram tymi piratami, to gdzieś za dużo potem tych bohaterów lata i się zapomina. Ale widzę, że ci przebudzeni mega mocno tu idą. Jedna, druga, trzecia armia. Jak na legendarną komputer ma nieograniczone prawie fundusze, to można budować armię. A frakcja na przykład jest ograniczona kasą, tylko. Tu nie ma problemu, jeśli chodzi o utrzymanie tej armii, tylko w większości raczej chodzi o rekrutację. A tutaj widzę się ten bije z Itzo. Ciekawe. W ogóle bardzo szybko ten bohater tutaj zaleciał. Musiał mega tutaj przejść do przodu. No, Belakor nas nie zaatakował, więc Flotilla of the szkoda. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć już to. Nie będziemy już tam toczyć kolejnych walk. Mam nadzieję, że filmik wam się będzie podobać. Dajcie też znać w komentarzach, co myślicie o typu tego właśnie prowadzenia, jakby takiego filmiku 20 tur na poziomie legendarnym. I dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć!